Fu. Halo? No kto? No to weź się nie denerwuj. No gdzie? No w drodze, no. No zarob... Pa. Dawaj go! Zdychaj, stary dziady! Bierz portfel! Pani dzielnicowa, pani idzie za mną. No, zaraz sama pani zobaczy. O, proszę. Jakiś gnojek świeżo posadzone krzaki mi powyrywał. No, ja bym mu powyrywał. Nogi z dupy, wie pani? No. Dobrze, panie Alfredzie, ale co ja mogę? No jak to co? No, trzeba złapać wandala jednego z drugim, nie? I posadzić do paki, no. O, a nam niech płaci odszkodowanie. Ale przecież pan wie, że to nie jest takie proste, no. Takie akty wandalizmu się często zdarzają na działkach, a przestępców już trudniej złapać. No to na ile pan wycenia te szkody? 100? 200 złotych? No ja rozumiem naprawdę, że państwu jest przykro, no. Ale sąd to uzna za znikomą szkodliwość społeczną czynu. Jak znikomą? Wie pani, ile to kosztuje? I wszystko szlak trafił. Daj spokój, Alfred. Ja ci mówiłam, że tak będzie. Pierdołami, pani policjantce, tylko głowę zawracasz. To nie są pierdoły, to moje życie. Ta działka to jest dla mnie wszystko, rozumiesz? No rozumiem. Co mam nie rozumieć? Tyle pracy. Człowiek się narobił i wszystko psuł w dupę. No coń. Pobudka. Nie spałem, nie spałem. Nie spałem, tylko mnie ten monitoring z Korszaka trochę pokonał. No widzę, że cię pokonał. Dlatego ci przyniosłam kawkę, coś do przegryzienia. Dzięki. Co, no powiedziałem dzięki. No siedzisz tu całymi dniami zamknięty. Ja rozumiem, że to jest dużo roboty, ale to jest niezdrowe, Rafał. Taka fucha. Tej psychologii szukasz, która zabija Wolską? Słuchaj, dzięki za żarcie, ale ja cię z twojej roboty nie rozliczam, okej? W życiu bym nie pomyślała, że ona jest zdolna do czegoś takiego. Błagam cię, idź do siebie, proszę, i sprawdź, czy cię tam nie ma, okej? Okej. Kurwa, ile razy mam Przepraszam. Zgłoszenie jest. Pobicie w parku i nie ma kogo wysłać.
Oczywiście, że nie ma kogo wysłać. W jakim parku? Zaraz powiem. Tak, wielka afera, tajemnicza sprawa przetrzepanych grządek. Nie no, powiedziałam, wiesz, że znalezienie sprawcy graniczy z cudem, no ale... Mam wracać? A pani dzielnicowa to do Wielguszów idzie? Słucham? No, bo u Wielguszów tam się strasznie pożarli. Bożena z córką. No dobrze, no co się stało konkretnie? Bluzgi takie leciały, że aż uszy więdły. Masakra. Na noże normalnie poszło. Jak na noże? W sensie, że co? To jest ranny? Albo i gorzej, bo tej młodej to ja już 2 dni nie widziałam. Zaginiona. Dobra, dziękuję pani bardzo za czujność. Pod jakim numerem mieszkają ci Bieguszowie, tak? Pod 8. Ósemką. Dziękuję. Dziękuję. Pani Wielgusz? O co chodzi? Dzień dobry. Sierżant Adrianna Majcher, komisariat na Gorczaku. Wszystko u pani w porządku? A co? Sąsiadka się o panią martwi. Chyba słusznie. Kto to pani zrobił? Nikt. Uderzyłam się, jak otwierałam szafkę. Jasne. Proszę mnie wpuścić. Proszę bardzo. Tak naprawdę? Pani nie słucha, kłamie. To Sylwia jej tak przywaliła. A Sylwia to kto? To jest moja córka i to nie ona. Przestań pieprzyć. A możesz się nie wtrącać, to nie jest twoja sprawa. Dobrze, jak to się stało? Nie ma o czym gadać. Gówniara rzuciła się na matkę z pięściami i widać, jak ją urządziła. 16 lat. Chuchro taki awal jak w MMA. Gdzie jest teraz pani córka? A kto to wie? Pewnie się gdzieś teraz kurwi. Matka z jakiegoś powodu kryła córkę. Być może chciała zatuszować, że w domu często dochodziło do przemocy. Pytanie, czy tylko ze strony córki? Czy uczestniczył w tym może jeszcze konkubent matki? To jest wszystko wina tego cholernego Krystiana, Jakiego Krystiana? chłopaka mojej córki. Od razu widać, że to jest element społeczny. W dodatku jest od niej starszy. Mogła do niego pójść? Kto ją tam wie, ale pewnie tak. Sprowadził ją na złą drogę. Pije, pali, pewnie ćpa. Całkiem ją zepsuje. Same problemy przez niego. Dobrze, to poproszę adres tego całego Krystiana. Ale skąd ja mam wiedzieć, gdzie on mieszka? Córka mi nie mówiła. Nieletnia córka spotyka się ze starszym, podejrzanym facetem, a pani nawet nie wie, gdzie on mieszka? Wiem, że przesiaduje za garażami pod blokiem. Nakryłam ich tam parę razy. Pewnie próbował ją narkotyzować albo jeszcze gorzej. Dobrze, no to w takim razie poproszę numer do córki. Ale ona nie odbiera telefonu od wczoraj, od kiedy zniknęła. Nie odpisuje na SMS-y. Zero kontaktu. Jak to zero kontaktu? Córki nie ma od wczoraj w domu, a pani nic z tym nie robi? Przecież to trzeba zgłosić zaginięcie. Zaginięcie. Ale po co? Ona wróci, jak zawsze. Cześć. Nie obejrzę tego do końca, jak będzie się mi cały czas przerywać. Przed chwilą musiałem dymać do parku, bo pobito jakiegoś ochlejusa. No chyba, że sam sobie mordą walnął o asfalt. No dobra, no ale już masz go z głowy, nie? No nie mam z głowy, bo muszę jechać do szpitala, żeby go przesłuchać, więc błagam cię, chociaż ty mi nie zawracaj dupy. Zaginięcie 16-latki. Zamieniam się w słuch. No słuchaj, w sumie to nie wiem, czy ona zaginęła, czy po prostu się ukrywa, bo pobiła matkę, więc... Słuchaj, to może trzeba powiadomić CBŚ, co? Nie, lepiej zadzwonimy do Ateków, wiesz, bo zdaje się, że nam się przydadzą. Dobra, słuchaj. Matka twierdzi, że dziewczyna zadaje się z dorosłym typem. Taki koleś spod Ciemnej Gwiazdy, no.
To może być wszystko. Narkotyki, dealerka. No, ale to chyba nie odbiega od gorczakowskiej średniej. No ciągnie te gówniary do tych szmaciarzy. Rafał, to jest jeszcze dziecko. No dobra, no co my mamy zrobić? Roześlij jej wizerunek do patroli, do innych komisariatów, wbij jej dane do bazy zaginionych i tyle. Nie, to nie może być tak. Słuchaj, ja znam życie. Gówniara pewnie zaraz wróci z podkulonym ogonem pod dupę do matki i zacznie ją z powrotem napieprzać i wszystko będzie pięknie. Wyszło coś nowego w sprawie tego pobitego w parku. Co, sam się pobił? Świetnie. Kolejny film. Nie mam dzisiaj co oglądać. O cholera. Przecież to jest ta zaginiona dziewczyna, ta Sylwia. Jestem w miejscu, w którym przesiadywał ten facet od zaginionej dziewczyny. Chodzi o te garaże za ich blokiem, tak? Tak, dokładnie. Dobra, pokręcę się tu jeszcze chwilę. Stój, policja! Spokojnie, nic nie zrobiłem, co? Nie jest... Wyluzuj, telefon. Kojarzysz ich? Nie, To się kurwa dobrze przyjrzyj. nie znam ich, daj mi spokój. A jego kojarzysz? Kręcił się tu? Kupował od ciebie? Niby co? Dragi, nie rób ze mnie debila. Ty jakie dragi, ja jestem czysty, nie handluję... Mam się z tobą przejść do tego garażu? Jakbyś nie handlował, to byś nie uciekał. To co? Dogadamy się? Dobra, to... Coś tam kojarzę typa. To jest Krystian. Kręcił tu coś, kupował od kogoś, ale nie ode mnie, bo ja bym mu nie sprzedał, bo już wisi mi hajs. Jak nie od ciebie, to od kogo? Co, nie będę kapował. Dobra, mów o tym Krystianie. Nie wiem, co to jest za gość, ale na pewno nie jest z Gorczaka. Skąd? Chuj wie, przyjechał tu parę miechów temu, wynajął sobie mieszkanie między blokami na Łowieckiej i siedzi tam chyba. Numer mieszkania znasz? Nie, ale tam jest tylko kilka mieszkań, to... No co? Prawdę mówię, no. Nie zadaje się z typem. No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. A ją kojarzysz? Nie, a co? Gówno, wypierdalaj. Policja! Jest tu kto? Czysto. Drzwi. Czysto. No coń. To jakiś psychol. Zabieramy jego komputery. Musimy go dokładnie prześwietlić. Dobra. Myślisz, że coś jej zrobił? Ta dziewczyna wdepnęła w niezłe bagno. Pobicie w parku, narkotyki, a do tego skłonności sadomasochistyczne jej chłopaka. Obawiałam się najgorszego, że szukamy ciała okaleczonego przez zwyrola.
Krystian Bator, 22 lata, urodzony w Krakowie. Nieźle porypane życie miał ten chłopak. No, jak każdy psycholog. Słuchaj, jak miał 11 lat, to jego matka popełniła samobójstwo. Podcięła sobie żyły w wannie, a on ją znalazł po powrocie ze szkoły. Są zdjęcia z miejsca zdarzenia. Po czymś takim trudno nie zaświrować. A on się... Nieznany. Matka miała konkubenta, ale zmył się po jej śmierci. A młody trafił do bidula. No, później to już było z górki. Do 18 poprawczak, a potem wyjechał z Krakowa. No dobra. Dom psychola 24 godziny na dobę pod obserwacją. Rozsyłamy informacje do wszystkich patroli, ja biorę monitoring, bo mam już doświadczenie. Przecież oni nie mogli się zapaść pod ziemię. No, miejmy nadzieję. Ale jak to napadła i pobiła? Dlaczego? To twoja wina. Co? Teraz się dziwisz. Zgrywasz dobrą matkę, tak? Ta gówniara robiła, co chciała, ty jej na wszystko pozwalałaś. To nieprawda. To jest wszystko wina tego Krystiana. Sprawdziliśmy go. Krystian Bator nie jest stąd. A skąd? Z Krakowa. Gorsze jest jednak to, że miała pani rację. Ma nieciekawą przeszłość, niepokojące skłonności i niestety jeszcze gorsze upodobania. Ale to znaczy, że Sylwii coś grozi? To co pani tu jeszcze robi? Dlaczego jej nie szukacie? Wszyscy funkcjonariusze na Gorczaku jej szukali. Z powodu zaginięcia też, ale przede wszystkim z powodu pobicia i kradzieży. Miałam coraz gorsze przeczucia, że nie uda nam się jej pomóc na czas. Facet jesteś czy cipa? Stół, prysk, gówniaru, albo się doigrasz. Czyli co, wymiękasz? Albo zrobisz to ze mną, albo sama sobie poradzę, wiesz? Plan był inny. No mnie to obchodzi. Trzeba go zmienić w takim razie. Nie mogę. Bo muszę zostać na Gorczaku. Ja nie zostaję. Zostajesz. Zostajesz, bo ja zostaję. Mam jeszcze coś do załatwienia. A teraz grzecznie pójdziesz do swojej starej, kapujesz, a potem zgłosisz się na policję. Posrało, zamknął mnie. Gówno ci zrobią. Zrzucisz winę za pobicie na mnie, jesteś jeszcze małolatą, wywiniesz się. Widzę, że wszystko super sobie zaplanowałeś. Czyli to koniec, tak? Wiesz co? Wiesz co? Pierdol się! Czego kurwa jeszcze chcesz, Sylwia? Znowu. Zdeptane, skopane. Nie, ja wiem, że dla innych to może nie ma wartości. No ale chyba policja jest od tego, żeby pomagać obywatelom, nie? No tak, no ale co ja mam zrobić? Mam wezwać techników, żeby zdjęli odciski palców z liści i płotu? Czyli co? To dopiero jak mi tutaj łeb odstrzelą albo odrąbią? To wtedy dopiero weźmiecie się za robotę? A idźcie w cholerę. Dzień dobry. Przepraszam panią. Przepraszam, może pani wie coś o tym wandalizmie? Dzień dobry. Widziała pani kogoś, nie wiem, może ktoś to panu Alfredowi po złości robi, no bo na innych działkach nic takiego nie widziałam, spokój. No właśnie sama jestem zdziwiona. Bo pana Alfreda to wszyscy lubią. Spokojny, pracowity człowiek. Do tego całkiem dobra partia z niego.
Już nie jedna próbowała go usidlić. 00 do wszystkich patroli. W parku przy fosie znaleziono zwłoki. Tu 08. Jestem w pobliżu, to zaraz podjadę na zabezpieczenie. Przepraszam, do widzenia. A skoro pani zwłoki woli, Najpierw przede wszystkim skup się na zdjęciach. Cześć. Co jest? Przecież to jest ten cały Krystian Bator. No. A ty się o tę młodą martwiłaś. Zgon nastąpił kilkanaście godzin temu. Stężenie jest całkowite. Plamy opadowe silnie wysycone. Denat otrzymał kilka ciosów ostrym narzędziem. Rany jak na zdjęciach, które widzieliśmy w jego mieszkaniu. Czyli co? Sprawca musiał dobrze go znać. Albo sprawczyni. Przestań, myślisz, że to jest ta zaginiona dziewczyna? Przecież trzeba mieć dużo siły, żeby zadać takie ostre, głębokie rany. Ofiara wykrwawiała się przez kilkanaście minut. Ktoś nieźle go poszatkował, tak żeby było dużo krwi. To musiał być jakiś świr. Uczeń przerósł mistrza. Albo uczennica. Jeden ze sprawców napaści i pobicia nie żyje. Jego wspólniczka jest teraz główną podejrzaną w sprawie o jego zabójstwo. Możecie mi powiedzieć, dlaczego od 2 dni nie jesteśmy w stanie znaleźć jednej pierdolonej smarkuli? Co, niewidzialna jest? Rozpłynęła się w powietrzu? Może ona też nie żyje. Może on najpierw ją zabił, a potem... A potem co? Sam się pociął? I kilka razy pchnął nożem? Nie, ale uważam, że poszukiwana Sylwia... Gówno mnie obchodzi, co uważasz, Majcher. Macie ją znaleźć. No, co wy tu jeszcze robicie? Komisarzu, no co, nie masz gościa? Jakiego gościa? Ten mężczyzna z parku, pobity. Ale co, wypisali go ze szpitala? Sam się wypisał. Podobno. No dobrze. Niech mi pan opowie cały przebieg zdarzenia. Kto był głównym agresorem? Wie pan, ja napity byłem, nie? No to dużo nie pamiętam. Ale on mnie przewrócił, a potem to ona zaczęła mnie kopać i... No jak pojebana, no. Ja nie wiem, no, jakby się chciała przed nim popisać czy coś. Ta gówniara, no. Chodziło głównie o pobicie? Nie. Jemu chodziło o kasę. Zabrał mi portfel i telefon. No i był wkurwiony, że tam było tak mało pieniędzy. No i że się jakiś jego ziom wkurzy. On miał taką dziwną ksywę, jak Milupa czy coś. No dobrze, jemu chodziło o kasę. A dziewczynie? Jakby jej nie odciągnął, to by mnie pan do tego plastikowego worka zapinał. Jakbym ją spotkał po trzeźwemu, to... Nie, dobra, wystarczy. Zaraz to sobie wszystko spiszemy. A. Jeszcze jedno. Tę kobietę. Spotkał pan ostatnio na Gorczaku? Nie widziałem. Weź mi, kurwa, nie pierdol, bo cię zajebie, kurwa, rozumiesz? Masz mi przynieść ten hajs w zęb! Rozumiesz, co do ciebie mówię? Rozumiesz? Czaisz, kurwa! Masz mi przynieść ten hajs w zębach, bo cię zapierdolę! Rzuć to, kurwa, i na glebę! Powiedziałem, rzuć to. Sam to rzuć, bo go zajebie, kurwa. Myślisz, że zdążysz, zanim ostrzelę ci ten debilny łeb? Nie próbuj! Rzuć to.
Łapa. Wiem, że Batur wisiał ci hajs. Ale wiesz co? Już ci nie odda, bo nie żyje. Może już wiesz, bo sam go skasowałeś. Idziemy. Ulala. No pięknie kolegę załatwiłeś. Nie ja. Motyw miałeś. Wiedziałem też, jak chciałeś innemu koledze kosę ożenić. Sprawdzam właśnie, czy to narzędzie zbrodni. Nie jestem mordercą. No co, pieniędzy ci nie chciał oddać, co? A nie pomyślałeś, że od trupa już nic nie wydusisz? Po co ja mam ci cokolwiek gadać, jak ty w ogóle mnie nie słuchasz, człowieku? Dobrze. Dobrze, słucham. Jak nie ty, to kto? Komu podpadł? Ta laska się już nim znudziła? Ja wiem tylko tyle, że ten cały Krystian to był zdrowo jebnięty. Nie moje klimaty w ogóle, wiesz, ta jego laska to jeszcze gorsza. Raz widziałem, jak mu w pierdol spuściła, jak się pokłócili. I co, odpuścił jej? Nawet nie drgnął. Może mu się podobało. Ten świr to lubił jakieś tam ból, krew. Może go to kręciło, że go baba leje. Ty patrz. Mówiłeś, że ich nie znasz. Każdy to może zobaczyć. Wrzucali filmiki do internetu. Pan sobie sam wejdzie i zobaczy, jakie to chore patusy, pojebusy były. No, nawet specjalny serwer mają. No filozofii w tym nie było. Prawie od razu to znalazłem. Tylko trzeba było wykupić dostęp. Dużo tam tego jest? Od cholery. Dużo treści Sadamasa. Ale maltretowali też psa i potem go zabili. Chryste. O, planowali też zabójstwo. Czyje? Jakiegoś Daniela. Zresztą zobaczcie sami. Dostanie za swoje. Za to, że mi pieprzy matkę. Za to, że kasę bierze od niej i że ciągle ją namawia, żeby mnie z domu wypierdolił. Powiedz, co mu zrobisz? Dokładnie. Potnego w kratkę. Będzie krwawy jak zaczynana świnia. Zaczynana świnia. Będzie kwiczeć i piszczeć, a jego powoli zarżnę. Widać, chciała sobie na kimś poćwiczyć. No tak, tylko dlaczego na swoim facecie? No, ja tego nie kumam zupełnie. No, psycholi nie zrozumiesz. Chodź, musimy się spotkać z tym jej ojczymem, póki jeszcze żyje. Dla Rafała to było potwierdzenie jego hipotezy. Dla mnie ciągle nie trzymało się kupy. Ten Krystian był dla zaginionej Sylwii bardzo bliski. Podzielał jej chore pasje, nakręcali się nawzajem. Nie wierzyłam, że zabiłaby jedyną bliską sobie osobę. Coś ty kurwa zrobiła! Oddaj ten nóż. Zostaw mnie! Rzuć to kurwa! Odstawię już! Ja nic nie zrobiłem, o co chodzi? Jakim prawem wy sobie tak wchodzicie w ogóle do domu? Spokojnie, to ja sama, to jest moja wina. Kroiłam po prostu kanapkę, przecięłam się, on mi zabrał nóż i chciał mi opatrzyć ranę, jest wszystko dobrze. Co z moją Sylwią? Niestety nie mamy dla pani dobrych wieści. Co jej się stało, tak? Wiedziałam. Raczej to ona coś komuś zrobiła. Ale co takiego, o czym pan do mnie mówi? Podczas akcji rabunkowej pani córka była głównym agresorem. A teraz jest naszą główną podejrzaną. To jest... Nosaj. Co? Kto? Ostrożnie. Ostrożnie. Ale... Zgon z wykrwawienia. Dość powolnego. Takie same rany miał jej chłopak. I takie same, o jakich mówiła na nagraniu.
Najpierw ktoś załatwił jego, potem ją. To musi być ten sam sprawca. Znowu zaczynamy od początku. Czyli od czarnej dupy. Czyli jesteśmy w punkcie wyjścia. Tak, jesteśmy w punkcie wyjścia. Macie tu przeszukać każdy jebany centymetr w promieniu jebanego kilometra. Przecież sprawca musiał zostawić jakieś ślady. 2 brutalne zabójstwa w ciągu doby i 0 podejrzanych. Poszlak. Tropów. Oczywiście ktoś by powiedział, że zdemoralizowane świry dostały za swoje, że takich nie żal. Ale ludzie nie stają się źli od tak sobie. Coś ich do tego popycha. Rozmawiałaś już z matką Donatki? Nie, jest w szoku. Dostała końską dawkę leków uspokajających i siedzi z nią psycholog. Wy coś macie? Nie wiem, może jakiś psychofan próbował wyciągnąć z nich przykład i go na nich wypróbować. Nie mam pojęcia, próbujemy się przez to przebić. A ten? Helter Skelter 666? Widzę, że mam masę makabrycznych pomysłów na zabicie tego Daniela. Ta jest nieźle podjarany. Powiedział też, że chciałby im pomóc w tym dziele. No, to zaprośmy go do nas. Tak, jeśli nie jest na drugim końcu świata. Na razie próbujemy go namierzyć. To było jeszcze dziecko, nie? Policja, otwierać! Pan Filip Jóźwiak? To nie ja. Komisarz Rafał Nocoń, komisariat na Gorszaku. No ale o co chodzi? Gdzie on jest? Na górze w pokoju, ale to... Ja pierdolę, to są jakieś jaja. Ty jesteś Filip Jóźwiak. Tak. Ty jesteś Helter Skelter 666. Logowałeś się jako pełnoletni. Ale to były tylko takie żarty. To nie na serio. Ja naprawdę nie chciałem niczego zrobić. Wygłupiałem się tylko. To były tylko takie wygłupy. Wygłupy. Czy wy zdajecie sobie sprawę, co wasz syn robi w sieci? Podżegał do zabójstwa. Nasz Filip? To niemożliwe. Małego potworka sobie tu hodujecie. A teraz odpowiecie za to karnie. Proszę. Rafał, proszę. To jest matka Krystiana Batora. Proszę bardzo, proszę siadać. Pani przyjechała z Krakowa. Krystiana adoptowałam, jak miał 13 lat. Myślałam, że mu pomogę. Bardzo go kochałam. Jak był w domu dziecka, to był takim zamkniętym chłopcem. Jak wzięliśmy go do nas, to z czasem jego stan się poprawił, ale później Krystian zaczął się dziwnie zachowywać. Dziwnie, to znaczy? Groził mi. Jak? Że jak nie odejdę od męża, to zginę tak samo jak jego matka. On od samego początku nie akceptował mojego męża, był do niego wrogo nastawiony. Ale bał się go, był agresywny? W ogóle go nie tolerował. Dlatego musieliśmy go oddać. Proszę zrozumieć, to był chłopiec, który w dzieciństwie był bardzo skrzywdzony i dlatego my, mimo najszczerszych chęci, nie byliśmy w stanie mu pomóc.
A kiedy pani ostatnio widziała Krystiana? Jakoś z 2 lata temu. Przyszedł do mnie przed wyjazdem z Krakowa. Chciał odnaleźć ojca. Przecież on nie ma ojca. Tak. Ja myślę, że jemu bardziej chodziło o tego ojczyma, który go zostawił po śmierci matki. Ale miał do niego jakiś żal? Na pewno, przecież przez tego człowieka on trafił do domu dziecka. Proszę mi powiedzieć, państwo już wiecie, kto mu to zrobił? Kto zabił moje dziecko? Dlaczego? Miło cię znów widzieć, kotku. O! Cieszę się, że pani tak szybko przyszła, pani dzielnicowa. Co tym razem, panie Alfredzie? Zaraz pani sama zobaczy. To moja matka. No co pan wyprawia, no? To przez nią te wszystkie zniszczenia. Niech pani ją aresztuje. No. Policja nie pomogła, to wziąłem sprawę we własne ręce. Złapał pan własną matkę? Na gorącym uczynku. No, zamontowałem specjalną kamerkę z czujnikiem ruchu. O, i się wszystko nagrało. O. Mama przyszła z samego rana. O, pani sama zobaczy. No. Ja dla twojego dobra to zrobiłam, idioto. Co takiego? Życie ci ucieka. A ty tutaj dziadziejesz. Dziewczynę byś sobie znalazł wreszcie. Podsyłałam ci super kandydatki. Ale one przegrały z tą cholerną kapustą i marchewką. Co? To dlatego mama mi tu wszystko niszczyła? Żeby się konkurencji dla panienek pozbyć? Dziecko, ile można mieszkać z matką? Ja bym chciała już wnuki bawić, a nie gacie prać. Wstydziłbyś się, naprawdę. No. To co? Proszę słuchać mamy i przeprosić, bo inaczej pan... w kryminale pan skończy. Nie ma jak u mamy. Możliwe, ale gorzej jak dziecko już łysieje, a o samodzielności dalej nie chce myśleć. Pani Jadwiga w ten dość osobliwy sposób wreszcie podziałała na wyobraźnię syna. Zasiała w nim ziarno zmian na przyszłość. Dalej sprawdzasz tych świrów od komentarzy? Nie. Tego ojczyma, którego chciał odnaleźć Denat po wyjeździe z Krakowa. To Jan Ligota. Po samobójstwie matki Denata zapadł się pod ziemię. Nie wiadomo, może wyjechał z kraju. To ja tak sobie myślę, on mógł mieć coś wspólnego z jej śmiercią? Przy skłonnościach Denata to raczej jego bym podejrzewał. Co to, szalałeś? 11-latek miałby zabić własną matkę? Proszę cię. Widziałeś tę bliznę? Co z nią? Cholera, może się mylę, ale ten
ojczym tej zamordowanej Sylwii, on chyba miał taką samą w tym samym miejscu. To jest ta sama osoba? Policja! Pani Bożeno! Szlach, wzywaj karetkę! Halo, pani Bożeno, słyszy mnie pani? Halo, kto to pani zrobił? Potrzebuję karetkę i techników na Kieresa 2/8. Pobita kobieta. To konkubent? To on tak panią urządził? Gdzie on jest? W garażu. I zawsze się tam chowa, jak jest wściekły. Spokojnie, już wszystko dobrze. Wstawaj. Ręce nad głowę. Cofnij się. Ta dziewczyna to było jeszcze dziecko, ty skurwysynu. Co, wrzucasz te zdjęcia do Darknetu? Zaramiasz, tak? Do końca życia z pierdla nie wyjdziesz za te zabójstwa. Ja nikogo nie zabiłem. Ja kupiłem te foty. Od kogo? Matka Krystiana Batora zginęła ponad 10 lat temu. To nie jest przypadek, że byliście wtedy w związku. To nie było żadne samobójstwo, a Krystian o tym wiedział. I chciał się na tobie zemścić. Tylko że mu nie wyszło. Ręce. Udawał psychola, żeby się do mnie zbliżyć. No i się mu udało. Akurat tak na długość noża. Krew z niego tryskała jak z zażynanej świni. Podobnie jak z matki. Jednak co geny, to geny, nie? Zamknij mordę na ścianę. Ręka. Mocniej, lubię to. Idziemy. Komisarz Nocoń? Kurier coś dla ciebie dzisiaj zostawił, a ja na śmierć zapomniałam. Komisarz Rafał Nocoń, komisariat dzielnicy policji. To nasz syn, jak chcesz mu dać na imię kot. Co moja na zawsze rok. O kurwa. Ja pierdolę, a to kto? Nie żyje, kurwa. Ej! Dzwońcie na pogotowie, on chyba ma zawał! Ej! Stój, kurwa, postrzelam! Policja! Rozwiąż mnie. Posłuchaj, Adrian, to nie musi się wcale tak skończyć, rozumiesz? Odłóż broń, a nikomu nic się nie stanie. Chodzimy!